Cześć! Z tej strony Ola z Szydełkarni.pl, a dzisiaj bardzo halloweenowy temat, bo mamy tutaj magiczny kociołek z podejrzanym zielonym wywarem oraz cukierek halloweenowy. Dlaczego magiczny jest ten kociołek? Zobaczycie w trakcie dzisiejszego odcinka. No to co? Przechodzimy do tego, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Okej, a więc dzisiaj będzie nam potrzebne szydełko 3,5 mm, zarówno do cukierka, jak i do naszego kociołka. I teraz pokażę wszystkie kolory. Zacznę od cukierka. Cukierek to kolor biały, kolor pomarańczowy oraz kolor żółty. I do niego będziemy także potrzebować odrobinę wypełnienia z kulki silikonowej. To jest takie fajne wypełnienie, które nie uczula. Wraca do swojej formy po zmoczeniu, no i się nie kruszy, więc naprawdę nic innego, tylko kulka silikonowa. Znajdziecie ją w pasmanteriach albo w wypełnieniach do poduszek w sklepach z wyposażeniem do domu, więc patrzcie wtedy na etykiety. Do tego oczywiście igła, taka, która nie pohaczy nam palców. Ona będzie nam pomocna zarówno przy cukierku, żeby zamknąć go z jednej strony i schować nitki, ale oczywiście przyda nam się także do kociołka. Będziemy tam wtedy przyszywać między innymi nóżki tego naszego kociołka. To tutaj jest kolorystyka jednego, a teraz kolorystyka drugiego, czyli przede wszystkim taki grafit ciemny, no i zielony, żeby zrobić tą bulgoczącą w środku miksturę. Wszystkie numery macie w opisie, do tego oczywiście znaczniki rzędów, bardzo pomocne, mogą być jako plastikowe, ale ja zazwyczaj jednak używam w formie kordonka, który przekładam z rzędu na rząd. Kordonek najlepiej, żeby był jak najbardziej kontrastującym kolorem, w kontrastującym kolorze w porównaniu do włóczki, z której robimy, żeby po prostu było go widać. Będę pokazywała, że przekładamy go raz do tyłu, raz do przodu, a później jednym ruchem go wyjmujemy i znika. Coś jeszcze dzisiaj nam jest potrzebne? Mogą się przydać szpilki, ale nie muszą. No i zapomniałabym prawie oczywiście nożyczki, żeby odciąć włóczkę tam, gdzie już nie jest nam potrzebna. No to co? Teraz już mamy wszystko. Zaczynamy od cukierka. Naszego cukierka zaczynamy od koloru białego, czyli od góry. I robimy standardowo tutaj Magic Ringa. Magic Ring z 6 półsłupków. Oczywiście, jeżeli nie umiesz dokładnie Magic Ringa, tu jest filmik, odsyłam. I w opisie też jest ten filmik. Tam jest filmik poświęcony tylko Magic Ringowi. Pokazuję powolutku. Zresztą zawsze można sobie spowolnić ten filmik. Magic Ring z 6 półsłupków. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. Bierzemy, ściągamy i zakładamy znacznik. U mnie będzie to czarny kordonek. Hopka, z przodu dłuższa nitka, z tyłu krótsza i teraz drugi rząd. Drugi rząd to dodawanie w każdym oczku, czyli w każdym z tych 6 oczek, które tutaj mamy, robimy po 2 półsłupki. Dzięki temu z 6 zrobi nam się 12 i i trzeba wbić w całe oczko. Pamiętamy, całe oczko, obydwie nitki. Hopka. I w każdym robimy po 2 półsłupki. Dzięki temu na końcu będzie właśnie 12 oczek, 12 półsłupków. Więc hop, przerabiamy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Zobaczcie, widzicie, ładnie nam się z małego kółka zrobiło dużo większe. Zarzucam znacznik do tyłu, zobaczcie, tak, żeby nitka robocza zawsze była pod znacznikiem, bo jeżeli będzie odwrotnie, to po prostu ten znacznik nie będzie spełniał swojej roli.
czyli nie będzie nam zaznaczał rzędów. Ok, znacznik zarzucony i zobaczcie, jeżeli przerzuciliście go dokładnie tak jak ja, to on będzie zaznaczał na wystająco, czyli będzie go widać w momencie, kiedy będą się kończyć parzyste rzędy. Skończył nam się drugi rząd, bo Magic Ring jest jako pierwszy, więc będzie nam tutaj wystawał z tej naszej prawej strony. Ok, teraz w trzecim oraz w czwartym rzędzie robimy powtarzanie, czyli nic nie dodajemy, nic nie odejmujemy, a po prostu przerabiamy pojedynczo każde oczko jednym półsłupkiem. Dzięki temu w rzędzie trzecim oraz w rzędzie czwartym będzie 12 półsłupków w każdym z tych rzędów, 12 w trzecim oraz 12 w czwartym. I spotykamy się na końcu czwartego rzędu, tam będziemy dalej zmieniać kolor, więc spotykamy się na końcu czwartego rzędu, pamiętamy 12 półsłupków w jednym oraz drugim rzędzie, raczej w trzecim oraz w czwartym. Ok, w kolejnym rzędzie, czyli to będzie nasz piąty rząd, robimy dodawanie, czyli musimy powiększyć tutaj tego naszego cukierka, bo on nie może być cały czas taki malutki. I jak to robimy? Robimy w pierwszym oczku robimy półsłupek, a w drugim oczku robimy dodawanie, czyli to są znowu te 2 półsłupki w jednym oczku, hop, i drugi raz w tym samym. I powtarzamy to do końca rzędu, czyli 1, dodawanie, 1, dodawanie, 1, dodawanie i tak powinno, ta sekwencja powinna być 6 razy w tym rzędzie, czyli z 12 powinno nam się zrobić 18 oczek, 18 półsłupków na końcu tego rzędu. Więc robimy na przemian 1 i dodawanie i spotykamy się teraz na końcu tego piątego rzędu. Ok, po tym dodawaniu musimy zmienić kolor. I teraz jak go zmieniamy, aby to wyglądało ładnie, pięknie i w ogóle równiutko. Mamy zrobiony ostatni półsłupek, tutaj było dodawanie i teraz pomiędzy te dwie nitki musimy włożyć z powrotem szydełko, czyli hop, wkładam pod jeden i pod drugie, widzicie? I wciągam tutaj pomarańczową włóczkę. Hop. Mam. Dzięki temu to mogę już wyjąć. Zobaczcie, to jest dokładnie to samo miejsce, gdzie jest ta pętelka. To mogę wyjąć i mam pomarańczową. Ale nie zaczynamy od razu pomarańczem, tylko teraz u góry mamy, u góry mamy pomarańczową, ale na dole pierwszy jeszcze półsłupek w tym rzędzie szóstym robimy do połowy. Czyli tak, tutaj się wbijamy, bierzemy sobie białą włóczkę, hop, znaczniku, ale znacznik musi być oczywiście z prawej strony. O, zobaczcie, hop, narzut robię, przeciągam, mam dwie różnego koloru włóczki i teraz biorę pomarańczowym i dokańczam ten półsłupek i już kolejne półsłupki robię tylko kolorem pomarańczowym. Dzięki temu właśnie to przejście nie będzie takie ostre, tylko lekko nam zejdzie. Co robimy w tym rzędzie? Ten rząd jest rzędem powtarzania i kolejny też, czyli w szóstym oraz w siódmym rzędzie powtarzamy tą ilość, która tutaj jest, czyli 18 półsłupków, czyli nic nie dodajemy, nic nie odejmujemy. Jedyna różnica tutaj w tym szóstym rzędzie to było to, że zmieniliśmy kolor z białego na pomarańczowy, ale dalej już przerabiamy normalnie. Tutaj możemy już tak naprawdę odciąć tą białą włóczkę, ona nie będzie nam do niczego potrzebna. Oczywiście nie odcinamy jej tak super bliziutko, żeby nam nie uciekła. Lepiej kawałek zostawić, a później jakby ona będzie razem z wypełnieniem w środku, ona już nie ucieknie. Więc teraz przerabiamy w rzędzie szóstym oraz w rzędzie siódmym po 18 półsłupków i spotykamy się właśnie na końcu rzędu siódmego, bo już w ósmym będzie troszkę inaczej. Więc przerabiamy po 18 i spotykamy się na końcu rzędu siódmego. Ok, zobaczcie. Widzicie? To przejście nie jest takie ostre, dzięki temu, że tutaj nad tymi białymi, nie wiem czy dobrze się ostrzy, że nad tymi białymi już jest pomarańczowy, więc jakby tak bardziej gładko schodzi. Ok, co teraz? Teraz w rzędzie ósmym znowu dodajemy. I dodajemy w taki sposób, że robimy dwa półsłupki, czyli w pierwszym oczku jest półsłupek, w drugim oczku jest półsłupek, a w trzecim oczku jest dodawanie, czyli znowu dwa półsłupki w jednym oczku
tak jak wcześniej powtarzamy to do końca rzędu, czyli 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 i tak do końca. Spotykamy się na końcu tego rzędu. Tam wtedy powinno być 24 oczka, 24 półsłupki. Ok. I tak jak było wcześniej, czyli po poprzednich dodawaniach, tak teraz też powtarzamy, czyli powtarzamy w rzędzie 9 oraz powtarzamy w rzędzie 10. W rzędzie jednym i drugim powinny być 24 oczka, 24 półsłupki i spokojnie sobie przerabiamy i spotykamy się na końcu rzędu 10. Ten, który zacząłem, jest 9, a kolejny jest 10. Ok, w tym momencie biorę kolejny kolor, to już ostatni kolor w naszym cukierku i zmieniam go. Czyli znowu robię tak jak wcześniej. Pod ostatni półsłupek wkładam sobie tutaj pod te dwie nitki szydełko i nakładam żółty kolor, narzucam na szydełko i przeciągam. Hop, dzięki temu to już można wyjąć i bez prucia ostatniego półsłupka przerabiamy dzięki temu już w nowym kolorze. I robimy dokładnie tak jak wcześniej, czyli znowu mamy pierwszy półsłupek dwukolorowy, czyli biorę, tu już muszę sobie napiąć, żeby tu mi nic nie uciekło, ten kolor, bo zobaczcie, troszkę jest za luźno na szydełku. Biorę i zaciągam najpierw kolor pomarańczowy, hop, a dokańczam żółtym. Tak, mamy to. Później w trakcie jakby robienia rzędu można sobie już ściągnąć, one się wtedy lepiej ułożą, te nitki. A dalej przerabiam wszystkie już półsłupki dookoła żółtym kolorem. Ok, i teraz zaczynamy rząd 11. Prawie mi się pomyliła. 11, czyli tu już mamy kolor pomarańczowy skończony, zaczynamy żółty, więc w rzędzie 11, 12 oraz 13 i 14, to jest bardzo ważne, to są 4 rzędy, 11, 12, 13, 14 powtarzamy. Czyli powtarzamy po te 24 półsłupki i spotykamy się na końcu rzędu 14, czyli na początku rzędu 15, bo 15 będzie już wyglądał no sporo inaczej, już tam nie będziemy powtarzać, już tam raczej będziemy się zbliżać ku końcowi, żeby zamknąć tego naszego cukierka, więc tak jak mówiłam, w kolejnych 4 rzędach, czyli 11, 12, 13 oraz 14 powtarzamy wszystkie oczka pojedynczo półsłupkami, czyli w każdym z tych rzędów powinny być 24 półsłupki, 24 oczka. Ok, zobaczcie, jak już wygląda ten nasz cukierek. Zupełnie ma inny kształt niż na samym początku. Widać, powstał nam tutaj taki trójkącik. Oczywiście on będzie w tą stronę. No i teraz czeka nas zamknięcie jeszcze. Spokojnie, w trakcie jeszcze trzeba będzie włożyć wypełnienie. Ja o tym będę przypominała. A teraz odejmujemy. Tak trzeba odjąć, żeby jakby zmniejszyć dużo tą ilość. A że mamy aktualnie 24, to możemy w porównaniu do tego, jak dodawaliśmy, czyli dodawaliśmy po 6, ale przy 24 możemy odjąć 8. No bo 24 jest podzielne przez 8, więc łatwo będzie to zrobić, a dzięki temu ta podstawa będzie taka bardziej płaska, nie będzie taka wypukła, tylko dzięki temu właśnie, że odejmujemy o 8, to inaczej będzie wyglądał ten dół naszego cukierka. Czyli w jaki sposób odejmujemy? Odejmujemy tak, że robimy jeden zwykły półsłupek, hop, a drugie i trzecie oczko łączymy, czyli hop, nie wbijamy się w całe, a wbijamy się tylko pod tą przednią nitkę, nie wyjmując szydełka, wbijamy się pod kolejną przednią nitkę. Teraz robimy narzut, wyciągamy spod tych dwóch nitek tylko, hop, mamy dwie i dokańczamy jak półsłupek, czyli narzut i przez dwie. I w taki sposób powtarzamy do końca rzędu, czyli znowu jest jeden półsłupek i znowu kolejne dwa oczka łączymy razem, czyli hop za przednią, narzut, wyciągam narzut przez dwie i powtarzamy to do końca rzędu i spotykamy się na końcu. To jest rząd 15, odejmujemy, na końcu powinno być 16 półsłupków, 16 oczek. Ok, widzicie, jaka jest różnica już po tym pierwszym odejmowaniu i to jest najlepszy moment
na wypełnienie, czyli dokładamy do środka wypełnienia. Ja to zrobię poza kamerą, tak żeby nie wychodziło nam ponad tutaj naszą robótkę, bo musimy jeszcze zrobić jeden rząd i zszyć na końcu, więc no, to wypełnienie nie może nam wchodzić pomiędzy półsłupki, dlatego wypełniamy, jak najbardziej sobie upychamy, później dopiero jak zszyjemy, będziemy to ładnie układać, więc hop, ja idę wypełnić i zaraz wracam. Ok, wypełnione. Tak specjalnie upchałam tak mocno, żeby tutaj powstał aż taki dziwny kształt, tak jakby było aż za dużo tego, ale specjalnie zrobiłam to po to, żeby później jak dodam ten ostatni rząd i zszyję to będę mogła sobie tak ugnieść i to się ładnie wszystko ułoży, więc jakby dopchać tak, żeby tu nie było przy tych półsłupkach, żeby można było jeszcze udziergać ten ostatni rząd. Nie wiem, czy słychać, ale ktoś gdzieś wierci, więc no, nie mam na to niestety wpływu. Przepraszam Was po prostu. Ok, więc lecimy. Ostatni rząd odejmowania to jest odejmowanie w każdym, czyli każde kolejne dwa oczka musimy połączyć, tak jak było to wcześniej, czyli za przednią część oczka, hop, łapię i robię z tego półsłupek, uważam na znacznik i później kolejne, czyli wychodzi na to, że to jest pierwsze z drugim, trzeci z czwartym, piąty z szóstym, 7 z 8, 9 z 10, 11 z 12, 13 z 14 oraz 15 z 16. Nie pomyliłam się, więc łączymy i spotykamy się tutaj na końcu tego rzędu. Ja wtedy pokażę, w jaki sposób to zamykamy, aby uzyskać odpowiedni kształt tego naszego cukierka halloweenowego. Ale zarymowałam. Ok, ostatni rząd odjęty i zobaczcie, widzicie jaki tu jest teraz mały przesmyk, małe przejście, taka mała przestrzeń tu jest, więc dlatego mieliśmy wypełnić to wcześniej, żeby teraz nie musieć tutaj wpychać paluchami. Co teraz robimy? Teraz bierzemy, odcinamy kawałek dalej włóczkę. Ja myślę, że spokojnie tyle wystarczy, to jest tak z 2 razy długość tego, może nawet troszkę mniej. Hopka, odcinam. No już, jakby zostało za mało, to już po frytach, bo już odcięłam. Wyjmuję teraz tą pętelkę, hop, i zmieniam szydełko na igłę. Nawlekam i zszywam. Zszywam na płasko, czyli z tego okrągłego, tutaj próbuje mi wyjść wypełnienie, z tego okrągłego musimy teraz zrobić płaskie. O jeny! Nie wiem, jak bardzo będziecie to słyszeć, ale mówię, że jakby co to słychać, wierty jakieś. I teraz w jaki sposób łączymy? Łączymy to w taki sposób, że wchodzę, zobaczcie, pod oczko, hop, wychodzę oczkiem obok, hop i z drugiej strony to samo, czyli po przeciwległej stronie, czyli znowu wbijam się, hop i wychodzę kolejnym oczkiem. I znowu tu wskakuję znowu w kolejne oczko. I tak robimy na przemian właśnie. Nawet można z jednego oczka przeskakiwać do drugiego, zobaczcie. Tak, żeby w każdym oczku być tak naprawdę 2 razy, bo z tego, z którego tu wychodzimy, to za chwilę znowu wchodzimy w to oczko i tak na przemian. Dzięki temu wszystkie oczka zostaną tu domknięte. Ostatnie tutaj jest hop i bierzemy i po prostu przytrzymujemy sobie czy palcami, czy kciukiem i powinniśmy to ściągnąć. Powinno nam się to ładnie w miarę tutaj zamknąć. O, można sobie nawet tak ścisnąć i ściągnąć. O, widzicie? Powstaje taka naprawdę niewielka blizna, która jest praktycznie płaska, więc nie widać jej, jest ładnie, jest nie na okrągło, tylko na płasko. Dzięki temu od razu ten nasz cukierek, zobaczcie, on od razu nie jest okrągły, tylko od razu lekko się spłaszczył i właśnie o to nam chodziło, żeby ten cukierek nie był okrągły, mimo tego, że wszystkie dodawania były robione równo. Co na końcu? Na końcu chowamy sobie tą nitkę, możemy sobie tu wbić i teraz ja Wam pokażę, jak się chowa pojedynczą nitkę, no bo jak są 2, no to związujemy, chowamy, a jak jest 1, to hop, ładnie chowam i teraz tak, ona wychodzi sobie z jednego miejsca i tu, gdzie wychodzi, wbijamy igłę, wychodzimy obok, od razu obok, hop, nakładamy tą włóczkę, zobaczcie, na igłę i przeciągamy. Dzięki temu nam się tutaj ładnie związuje
ściągamy i znowu z powrotem igłą się wbijam w to pierwsze miejsce, gdzie nam wychodziła włóczka. Tu przed chwilą wyszła, a tu z powrotem chowamy, przebijamy się gdzieś w inną miejscu, w inną stronę i ściągam. Hop, i chowa nam się. I tak naprawdę ten słupek, który tu powstał, już nam będzie na stałe trzymał tą włóczkę. Tu możemy troszkę naprężyć i odciąć. Hop. Znacznik też wyjmujemy. No i cukierek skończony. Można oczywiście sobie jeszcze wyszyć mu oczy albo nałożyć mu takie zwykłe oczy, jakieś bezpieczne. Rozmiar to pewnie jakieś malutkie, 8, może nawet mniejsze. Ja pokazałam podstawę. Co wy dalej z tym zrobicie, to już zależy od was. Więc teraz przechodzimy do naszego kociołka. Ok, a jak kociołek, to bierzemy naszą ciemną włóczkę, ona tutaj prawie wygląda jak czarna, ale to nie jest czarny, to jest taki grafitowy. Oczywiście twój kociołek może być innego koloru, na przykład ciemnego, granatowego albo fioletowego. No, to już zależy od was. Ja sobie wybrałam, że ten kociołek będzie takiego ciemnego, grafitowego. Mam nadzieję, że będzie wszystko, mimo tego koloru będzie widać, ja i tak zawsze przecież mówię. Zaczynamy standardowo od Magic Ringa z 6 półsłupków, czyli tak jak było to przed chwilą przy cukierku. I przypominam, że odnośnik do Magic Ringa jest tutaj albo na dole w opisie. 6 półsłupków na Magic Ringu. Hop. Mamy 6. O, dzięki temu, że to nie jest czarne, to jednak trochę lepiej się odbija. I widać tutaj te wszystkie oczka. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz bierzemy, ściągamy. Oczywiście znacznik mam już innego koloru niż przed chwilą, bo musi być jak najbardziej kontrastujący. Ten kolor musi nam się odbijać, bo gdyby kolor był bardzo podobny, to po prostu ten znacznik nam zniknie. No i nie będzie spełniał swojego zadania. Znacznik oczywiście nałożony tak, żeby nitka robocza była pod nim i zaczynamy. Drugi rząd, bo Magic Ring jest jako pierwszy rząd, drugi rząd to rząd dodawania i teraz tak naprawdę do 8 rzędu będziemy cały czas dodawać, aby powstał nam odpowiedni kształt, odpowiednia szerokość i wielkość tego naszego kociołka czarownicy, bo tak chyba można go nazwać, prawda? Więc teraz dodajemy w każdym oczku, czyli hop, wbijamy się i w każdym z tych 6, które aktualnie tutaj są, robimy po 2 półsłupki, czyli nadal jest jakby tak samo jak przy cukierku, ale dalej już nie będzie, więc robimy po 2 półsłupki w każdym oczku i spotykamy się na końcu tego rzędu. Znacznik przerzucony, a to znaczy, że zaczynamy tutaj kolejny rząd. Tak trochę mi się zmienił głos, bo jednak tutaj robimy kociołek. To jest takie... No, takie mocno dla czarownicy, mam wrażenie, takie normalnie bardzo halloweenowe. Okej, nawet moje paznokcie są takie pomarańczowe, halloweenowe, pasują. Okej, kolejny rząd to też rząd dodawania i tak jak mówiłam, przez kolejne parę rzędów jeszcze będziemy dodawać. I teraz tutaj robimy na przemian, czyli w pierwszym oczku jest półsłupek, a dodawanie jest w drugim oczku, czyli znowu to są te 2 półsłupki w jednym oczku. I powtarzamy to do końca rzędu, czyli znowu jest 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Na końcu tego rzędu powinno być 18 półsłupków, 18 oczek. Pamiętamy, na przemian jest zwykły półsłupek oraz dodawanie. Ok, tak jak się pewnie domyślacie, 4. rząd to też rząd dodawania i teraz po prostu robimy więcej zwykłych półsłupków, czyli wcześniej było wszystko, czyli w każdym, później był 1 i dodawanie, teraz będą 2 zwykłe półsłupki i dodawanie, czyli w pierwszym oczku jest półsłupek, w drugim oczku jest półsłupek, a dopiero w trzecim oczku mamy dodawanie. Czyli hop, 1 półsłupek i drugi w tym samym oczku i tak jak wcześniej powtarzamy to do końca rzędu, czyli 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Na końcu tego rzędu powinny być 24 oczka, 24 półsłupki. W 5. rzędzie dodajemy w każdym 4. oczku. Co to znaczy? Że robimy 3 półsłupki, hop, w pierwszym oczku półsłupek, w drugim oczku półsłupek, w trzecim oczku półsłupek, a dodawanie jest w
w oczku czwartym. Hop, jeden i hop, drugi półsłupek. I oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli 3 i dodawanie 3 i dodawanie 3 i dodawanie. Na końcu tego rzędu powinno być 30 oczek, 30 półsłupków i tam się spotykamy. Rząd szósty to dodawanie w piątym oczku, czyli hop, 4 zwykłe półsłupki, raz. Zobaczcie, co tu się dzieje. 2, 3 i 4. I w piątym oczku dodawanie. Hop, jeden półsłupek i drugi półsłupek. I tak jak wcześniej powtarzamy to, powtarzamy to do końca rzędu, czyli raz, 2, 3, 4 zwykłe półsłupki. W piątym oczku dodawanie. Na końcu tego rzędu powinno być 36 oczek, 36 półsłupków. Dobra. W rzędzie siódmym dodajemy w szóstym oczku, czyli robimy 5 półsłupków zwykłych. Raz, 2, 3, 4 i 5. A w szóstym oczku dodajemy, tak jak było to poprzednio, czyli znowu 2 półsłupki w jednym oczku. Jak sobie popatrzymy teraz tak naprawdę na te poprzednie rzędy, to zobaczcie, każde dodawanie jest nad dodawaniem, więc jakby nawet jeżeli się zgubicie, to wiemy, że do 8 rzędu dodawanie jest nad dodawaniem, więc teraz w 7 rzędzie robimy 5 półsłupków zwykłych, a w 6 oczku dodajemy. Spotykamy się na końcu rzędu, wtedy powinno być w tym rzędzie 42 oczka, 42 półsłupki. Ok, przyszedł czas już w końcu na ten rząd 8, czyli ostatni rząd dodawania, czyli teraz już będziemy w najszerszym miejscu naszego kociołka. No i teraz, tak jak moglibyście się domyślać, dodajemy w oczku 7, czyli robimy 6 zwykłych półsłupków, tak, kolejny półsłupek zwykły dodajemy, 2, 3, 4, 5 oraz 6, a w 7 oczku dodawanie, czyli znowu te 2 półsłupki w jednym oczku. I tak jak było to wcześniej, znowu dodawanie jest nad dodawaniem. I znowu 6 dodawanie, 6 dodawanie, 6 dodawanie, 6 dodawanie. Spotykamy się na końcu tego rzędu. Wtedy powinno być w tym rzędzie, uwaga, 48 półsłupków, 48 oczek. Ok, mamy najszerszy moment naszego kociołka. No dobra, przyznaję, będzie jeszcze jeden szerszy moment, ale to dopiero jakby na końcu, więc na razie się nie musimy tym przejmować. Teraz przez kolejne 7 rzędów, czyli teraz zaczynamy 9, czyli 9, 10, 11, 12, 13, 14 oraz 15, będzie powtarzanie, czyli przerabiamy po jednym półsłupku w każdym oczku, czyli w każdym kolejnym rzędzie do rzędu 15 robimy po 48 półsłupków. Ja wiem, że to jest sporo, ja wiem, że jednak trochę czasu to zajmie, no ale efekt na końcu to jest najważniejsze. Ta satysfakcja na samym końcu. Więc teraz powtarzamy, zobaczcie, że ten kształt naprawdę mocno się zmieni dzięki temu powtarzaniu. I spotykamy się na końcu rzędu 15. Pamiętamy pojedynczo, po 48 w każdym kolejnym rzędzie. Spotykamy się na końcu rzędu 15. Ok, mamy 15 rzędów. Widzicie, jak ten kształt się zmienił? No mocno, prawda? I teraz w 2 kolejnych rzędach będziemy odejmować, żeby zrobić to takie załamanie tego naszego kociołka, ale później z powrotem jakby wrócimy do tej szerokości, a nawet będzie ciut szerszy niż ta główna tutaj część jakby. Ok, w jaki sposób odejmujemy? Robimy 6 półsłupków zwykłych. Hop, raz, 2, 3, 4, 5 oraz 6. I teraz 2 kolejne oczka łączymy, czyli hop za przednią nitkę i hop za przednią nitkę. To jest takie samo odejmowanie jak przy cukierku i łączymy to
w jedno oczko. I oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli znowu 6 półsłupków, a 7. i 8. oczko łączymy, odejmując, spotykamy się na końcu rzędu, tam wtedy powinny być 42 oczka, 42 półsłupki. Ok, rząd 17 to też rząd odejmowania, ale już więcej nie będziemy odejmować, więc spokojnie przerzucam sobie znacznik i odejmuję łącząc 6. z 7. oczkiem, czyli robię 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, a 6. oczko łączę z 7. Hop, półsłupeczkiem i mam odjęte. I powtarzamy oczywiście to do końca rzędu, czyli 5, odejmowanie. Na końcu tego rzędu powinniśmy mieć 36 oczek, 36 półsłupków. Ok, w rzędzie 18 robimy powtarzanie, czyli po prostu przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo, czyli w tym rzędzie jest 36 półsłupków, w każdym oczku jeden półsłupek i spotykamy się na końcu tego rzędu. Po tym powtarzaniu będziemy jeszcze dodawać, czyli jakby musimy wrócić teraz trochę, żeby ten kociołek nabrał jeszcze tutaj takiego rozszerzenia. Ten brzeg będzie wyglądał troszkę inaczej, czyli nie będzie się zwężał, a się nam tutaj rozszerzy, czyli znowu dodajemy. I dodajemy tak, że robimy 5 półsłupków. Hop, raz, 2, 3, 4, 5. I w 6. oczku dodawanie, czyli jakby powtórka z 7. rzędu. Dokładnie takie samo dodawanie było w 7. rzędzie i teraz w rzędzie 19 też takie mamy, czyli 5 półsłupków, dodawanie i spotykamy się na końcu rzędu i jakby wracamy do ilości, do liczby 42 w rzędzie. Teraz zaczynamy rząd 20 i to już jest przedostatni rząd. Więc tak naprawdę już za chwilę skończymy tą główną część i teraz robimy 6 i dodawanie, czyli 6 półsłupków. 6 półsłupków. 2, 3, 4, 5 i 6. A w 7. oczku robimy dodawanie, czyli 2 półsłupki razem tutaj, hop, wciskamy. I oczywiście powtarzamy do końca rzędu, czyli 6, dodawanie, spotykamy się na końcu rzędu, tam powinno być wtedy 48 oczek, 48 półsłupków, 6, dodawanie i tak dalej. Ok, i teraz robimy ostatni rząd dodawania, ale zobaczcie, co tu się dzieje w miejscu dodawania. Robią nam się takie rogi. I teraz też będziemy dodawać, ale to nasze dodawanie zostanie tak lekko przesunięte, dzięki temu te rogi dodawania nam znikną i tutaj ta końcówka, to ostatni rząd będzie gładki. I teraz niby będziemy dodawać co 8. oczko, czyli powinno być 7 i dodawanie, ale tak naprawdę tą 7 rozbijemy na pół i będziemy dodawać w zupełnie inny sposób. Oczywiście ja tu wszystko Wam pokażę. Czyli tak, niby 7 i dodawanie, ale tak naprawdę to dodawanie będzie w środku 7, czyli tak, robimy najpierw 3 półsłupki, hop, raz, 2, 3. Teraz robimy dodawanie, hop, 1 i 2. No i jakby mieliśmy 3, a miało być 7. No to teraz do 7 brakuje nam 4, więc po tym dodawaniu robimy 4 półsłupki, hop. Raz, 2, 3, no i 4, hop. I mamy jakby 7 i dodawanie, tyle że dodawanie wcisnęliśmy pomiędzy, czyli mamy 3, dodawanie 4. I znowu to samo robimy. Więc jak teraz sobie znowu zrobimy 3, dodawanie 4, to tak naprawdę zobaczcie, tu mamy 4 i teraz robimy 3, więc jakby jest to 7. Więc powtarzamy do końca rzędu, czyli znowu jest 3 zwykłe półsłupki, hop, raz, 2,
i 3. No. Teraz jest dodawanie. I po dodawaniu jeszcze 4 półsłupki. 1, 2, 3. I 4. I powtarzamy do końca rzędu. Zobaczcie, dzięki temu to dodawanie nie wystaje nam tak, tutaj nam się gładkie takie tworzy, a jednocześnie dodajemy, więc 3, dodawanie 4 i tak do końca rzędu. I tam się spotykamy, na końcu tego rzędu będzie aż 56 oczek, 56 półsłupków. Ok, na zakończenie naszego kociołka musimy tutaj jeszcze dorobić oczka do najbliższego dodawania. Czyli robimy 3 półsłupki. Hop. 1, 2 i 3. A w 4. oczku robimy oczko ścisłe, czyli wbijamy narzut, przeciągam i przeciągam już tu do końca. Teraz kawałek dalej odcinam włóczkę. Tą włóczkę wyciągam tutaj szydełkiem i ściągam sobie, biorę igłę hop i teraz jakby tutaj wbijam się w kolejne oczko, tak żeby tą nitkę schować, żeby ona nam się tutaj w miarę wyrównała i tak naprawdę chowamy sobie tą nitkę tutaj pod takimi poprzecznymi, mam nadzieję, że to widać, widzicie? Takie poprzeczne nitki są hop, 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 więc tutaj ją sobie ciągniemy jak najdalej, dzięki temu właśnie ona nam tutaj już nigdzie nie ucieknie. Hop, zobaczcie, tak ciut i tak przez wszystkie kolejne tutaj jak najdalej. O, myślę, że tyle tutaj starczy i to możemy albo zostawić, albo odciąć. Ta nitka sama nam nie wyskoczy, no nie ma takiej opcji. Hop, biorę, odcinam i ona jest już schowana. No dobra, tutaj mamy główna część kociołka skończona. No to teraz jeszcze musimy zrobić nóżki, dopiero później zrobimy środek naszego kociołka, więc nie martwcie się, nic tutaj nie zabraknie. Ok, ja pokażę jedną nóżkę, ale takie nóżki trzeba zrobić tutaj 3, żeby ten kociołek sobie tutaj mógł stabilnie stać. Zaczynamy oczywiście od Magic Ringa z 6 półsłupków. Czyli hop, hop i 6 półsłupków na Magic Ringu. Ściągamy, zakładamy oczywiście znacznik. No, znaczniku nie mogę, o. Ok, i w następnym rzędzie robimy dodawanie, ale dodajemy tylko 3 oczka, 3 półsłupki, czyli robimy na przemian. W pierwszym oczku jest zwykły półsłupek. A dopiero w drugim oczku jest dodawanie. I jak wiadomo, jest tutaj 6 oczek, więc zrobimy na przemian, to akurat dodadzą nam się 3 oczka. Czyli na przemian robimy półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie i dzięki temu będzie na końcu tutaj 9 oczek, 9 półsłupków. O, hop, jeszcze 2 oczka mi zostały. Znowu zwykły półsłupek i w ostatnim oczku dodawanie. Hop, 1, hop, 2. Ok, i mamy 9. I teraz w kolejnych 2 rzędach, czyli w 3. i w 4. rzędzie robimy powtarzanie, czyli powtarzamy te 9 półsłupków, które tutaj są w tym rzędzie teraz stworzone, czyli w 3. i w 4. jest po 9 i spotykamy się na końcu 4. rzędu. Ok, jak zrobiliśmy te 2 rzędy powtarzania, to w rzędzie 5. dodajemy. Jak dodajemy? Dodajemy co 3. oczko,
czyli znowu dodamy tylko 3 oczka. Hop, jest jeden zwykły półsłupek, drugi zwykły półsłupek, a dodawanie jest w trzecim oczku, czyli hop, jeden i drugi w tym samym. Powtarzamy to jeszcze raz do końca rzędu, wtedy powinno być 12 w rzędzie i tam się spotykamy, czyli na końcu rzędu 5. Po dodawaniu mamy ostatni rząd naszej nóżki kociołka. Po prostu powtarzamy te 12 oczek, 12 półsłupków, które aktualnie mamy. Wszystko robimy pojedynczo i spotykamy się już na końcu tego rzędu. Pamiętamy, takie nóżki robimy 3 sztuki, tak? 3 sztuki do kociołka. Wszystkie takie same i spotykamy się tutaj już na końcu tego rzędu, to jest rząd 6. I spotykamy się, jak będą już 3 sztuki. Dzięki temu będziemy mogli od razu je przyszyć. Na końcu robimy oczko ścisłe, czyli dokładnie to samo, co robiliśmy na końcu głównej części naszego kociołka, czyli hop, narzut i przeciągamy do końca. Hop. I teraz musimy odpowiednią ilość zostawić do przyszycia. Tu sobie zmniejszamy tą pętelkę i teraz obwijamy 2 razy, czyli hop, raz. I jeszcze raz. I dopiero kawałek dalej odcinamy. I taka ilość nam na pewno starczy do przyszycia takich nóżek. Tutaj możemy włożyć troszkę wypełnienia. Zobaczcie, już sobie wyciągnie tą nitkę. Hop, hop, hop. Znacznik też już można wyciągnąć. I do środka włożyć naprawdę niewielką ilość wypełnienia. Zobaczcie, ja nawet myślę, że to, co mam tutaj, może być za dużo, ale może uda mi się na styk. Wypełnienie jest bardzo elastyczne, ale myślę, że za dużo wzięłam. Już widać, zobaczcie, ja tutaj próbuję dopchnąć, a tu nadal jak dym wystaje tak dużo ze środka, więc to bierzemy. Hop, 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 tu sobie dopełniamy i już możemy przyszyć do naszego kociołka. Takie 3 nóżki, zobaczcie, ja tu nawet mam już ze szpilkami. Jedną, drugą i trzecią. Hop, 3 nóżki. Kociołek oczywiście. Z kociołka też już można wyjąć znacznik. I przyszywamy. Odwracamy sobie i patrzymy, w jakich miejscach powinno to być. No, jeżeli 3, no to wiadomo, że one muszą być ułożone tutaj równomiernie. Hop. Tu mogą być blisko tego środka. Mam nadzieję, że to dość dobrze widać. No i ta trzecia, myślę, o, hop, widzicie? W taki sposób oczywiście przyszywamy raz pod półsłupkiem, raz pod oczkiem. Oczywiście zobaczcie, jeżeli robicie ślimakiem tak jak ja, to one są lekko krzywe i wtedy odgiąć je tak, żeby wystawały raczej na zewnątrz, chyba że chcecie, żeby one właśnie były takie do środka. Pamiętamy, że układamy wszystkie w miarę tak samo, żeby żadna nam nie odstawała w żaden dziwny sposób, więc przyszywamy i za chwilę zrobimy ten środek nasz, tą bulgoczącą zieloną miksturę. Ok, zobaczcie, przyszyte. W środku możemy je albo schować, albo wszystkie sobie związać w supełki razem, bo tutaj jeszcze mamy, pamiętamy, nitkę od Magic Ringa, więc mamy 4 nitki, możemy je sobie w supełki pozwiązywać i w taki sposób zostawić. Tutaj przecież w środku już nie widać, zobaczcie jaka czarność. Więc mamy kociołek. Teraz musimy zrobić, co? Musimy zrobić miksturę. Ból, 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 ból. Zobaczcie jak bulgoce. Tutaj ta mikstura. Ale czy to na pewno jest mikstura? Zobaczmy. Hop, wyjmujemy ją ze środka. O ja, zobaczcie co to jest. 1, 2 i 3. To są podkładki i oczywiście taką podkładkę tutaj zrobimy do naszego kociołka, więc bierzemy zieloną włóczkę do ręki. Oczywiście nasuwa się pytanie,
ile takich podkładek do środka zrobić. No jak widzieliście, mam 3 i te 3 myślę w zupełności wystarczą. Oczywiście 4 też powinna tam się zmieścić, bo ten kociołek jest dość elastyczny i jakby no nie zmieni się bardzo kształt, jak dociśniemy tą 4, ale jak widać było te 3 to jest zupełnie takie minimum, które musi być, bo przy 2 to jednak tam jest duży luz. Oczywiście zaczynamy Magic Ringiem, ale tutaj będzie troszkę inaczej, tu nie będziemy robić ślimakiem i przede wszystkim Magic Ring obrabiamy tutaj słupkami. Dlatego robię jedno oczko więcej na Magic Ringu i teraz robię 12 słupków właśnie tutaj na tym Magic Ringu. 12 słupków. Hop, 12 słupków zrobionych i ściągamy. I teraz każdy rząd będziemy zamykać i zaczynać udawanym słupkiem. W jaki sposób to robimy? Patrzymy, gdzie mamy pierwsze oczko, mamy je tutaj. I teraz tak. Wyjmujemy, wkładamy szydełko od tyłu oczka. Zobaczcie. Przeciągam to oczko do tyłu. No. Hop. Wciągnięte. I teraz znowu wyciągam, wkładam szydełko w oczko, robię narzut z naszej włóczki, wyciągam to oczko i mamy teraz 2. Zobaczcie, widzicie? Znowu wyciągam, wkładam od tyłu, hop, i przez to, ja wiem, że to się wydaje skomplikowane, i teraz mamy 2 oczka, robimy narzut, przeciągamy raz i robimy jeszcze jedno oczko łańcuszka. I zobaczcie, ten pierwszy tutaj udawany słupek jest udawany, ale wygląda praktycznie jak prawdziwy. Dorabiamy do niego tutaj drugi słupek, hop, i w każdym z 12 oczek robimy po 2. Dzięki temu z tych 12 zrobi nam się 24, czyli w każdym tutaj oczku robimy po 2 słupki i na końcu powinniśmy mieć 24 słupki w oczku, więc spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, skończony mamy drugi rząd i robimy dokładnie takie samo przejście jak wcześniej, czyli zdejmuję szydełko, biorę w oczko, przeciągam do tyłu to szydełko, znaczy nie szydełko, tylko oczko, hop, ściągam, wyjmuję szydełko, wkładam w to pierwsze oczko jeszcze raz, ale od tej strony zewnętrznej, nabieram włóczkę, wyciągam szydełko, wbijam się od tyłu i wbijam się też w to oczko. Trochę ściągam, bo za duże są te oczka. Teraz robię narzut, przeciągam i w kolejnym rzędzie robimy dodawanie na przemian. Czyli zobaczcie, w pierwszym oczku mam 1 słupek, a dodawanie robię w kolejnym słupku. I teraz na końcu tego rzędu będzie wyglądało, jakby brakowało nam oczka. Bo przez to, że na początku nie robimy zwykłych oczek łańcuszka, tylko od razu robimy udawany słupek, oj, będę musiała poprawić, bo zobaczcie, mam za duże oczko, mi to zostało, to na końcu ja Wam pokażę, że da się to zrobić, mimo tego, że wygląda, jakby tam brakowało oczka, więc robimy na przemian słupek, dodawanie słupkami, słupek, dodawanie, słupek, dodawanie, słupek, dodawanie i dochodzimy do tego momentu i tam też na końcu musi być dodawanie, ale ja za chwilę przeskoczę, pokażę, że tam się to da zrobić, mimo tego, że wygląda, jakby oczka brakowało. Więc przerabiamy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, jak dochodzimy do ostatniego oczka, które prawie nie istnieje, to tutaj patrzymy, jest między tym a tym udawanym nasze oczko, w którym normalnie robimy 2 słupki. Ono może być trochę cieśniejsze, ale bez problemu zrobimy tutaj te 2 słupki i będzie ładnie nam się zamykał ten rząd. Hop, zobaczcie, 1, drugi słupek. Mamy to. I w taki sam sposób znowu zamykamy ten rząd, czyli wyjmuję. Tutaj biorę, przekładam to oczko do tyłu. Hop.
nie za duże, żeby nam się tutaj nie za bardzo rozciągnęło. O, wyjmuję, wkładam szydełko w to samo oczko, narzut, wyciągam i znowu hop, wkładam od tyłu w to oczko, w to, które tutaj przed chwilą wyciągnęłam, nie powinno nam zniknąć, znowu mamy 2 i znowu przeciągam hop i przeciągam. I teraz robimy dodawanie co trzecie, czyli robimy, to jest jako pierwszy słupek, teraz będzie drugi słupek, hop, i dopiero w trzecim robimy 2 słupki w jednym oczku. Oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli 2 zwykłe słupki i dodawanie. Zobaczcie, tak jak jest tutaj, jest słupek, słupek, dodawanie, znowu jest słupek, słupek, dodawanie, słupek, słupek. Zobaczcie, że dzięki temu, że nie robimy tutaj tego pierwszego nie robimy oczek łańcuszka, tylko od razu robimy udawany słupek, to te dodawania nie nakładają nam się na siebie. Zobaczcie, tu jest dodawanie z poprzedniego, tu jest z poprzedniego, one nie są nad sobą. Dzięki temu robótka powstaje nam cały czas idealnie równa, nie widać tych dodawań, no, więc fajnie, nie? Więc teraz robimy 1, 1 dodawanie, 1, 1, 2, 1, 1, 2, spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Oczywiście na końcu tego rzędu, tak jak było to wcześniej, znowu robimy te 2 słupki w miejscu, w którym prawie że nie widać oczka. Ono jest takie prawie niewidzialne, ale ono jest, bo wiemy to z poprzedniego rzędu. I tak samo jak wcześniej łączymy to, czyli zamykamy rząd, a jednocześnie tworzymy udawany słupek nowego rzędu, czyli hop, wyjmujemy, tutaj wkładam, biorę, przeciągam, troszkę zmniejszam, żeby nie było za duże to oczko. Tutaj wbijam się szydełkiem, wyciągam, oczko, hop, układam sobie, wkładam w nie szydełko, no, o, hop, hop, narzut, hop. I teraz w tym rzędzie, to już jest ostatni taki rząd pełen, bo ten zupełnie ostatni będzie inaczej wyglądał. No i tak jak wcześniej było 1, 1, 2, tak teraz robimy 1, 1, 1, 2, czyli oprócz tego udawanego robimy jeszcze 2 słupki, hop, to jest nasz drugi, hop, to jest nasz trzeci, a w czwartym oczku robimy dodawanie słupków i oczywiście powtarzamy to do końca rzędu. I po tym rzędzie już zostanie nam ostatni rząd, właśnie ten, w którym będziemy robić te takie jakby płomienie, takie bulgoczącą miksturę, więc teraz robimy 3 dodawanie, 3 dodawanie, 3 dodawanie i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, oczywiście tak jak w przypadku poprzednich rzędów, tak i w tym łączymy w taki sam sposób, czyli hop, tutaj to oczko, przeciągamy, zmniejszamy je oczywiście, żeby nie było za duże i wbijamy się z powrotem w to oczko, wyciągamy, wkładamy tu i tu, no, żeby nam nie uciekło, dobra. Tyle, że teraz robimy tylko półsłupek, czyli hop, przeciągamy tylko przez te 2 i teraz w 2 kolejnych robimy znowu półsłupek, hop, raz i hop, 2 i teraz w każdym czwartym oczku, bo tutaj mamy 3 półsłupki i w czwartym oczku będziemy robić takiego bąbelka, czyli tak, wbijamy się najpierw, robimy oczko ścisłe, teraz robimy oczko łańcuszka w górę i uwaga, w to oczko, w którym mamy tutaj to oczko ścisłe, będziemy robić 5 słupków, ale każdy do połowy, czyli narzucam, wbijam, wyciągam, mam 3 nitki, przeciągam tylko przez 2 i znowu narzut, wbijam, wyciągam, narzut przez 2. I zobaczcie, już mam jakby 2 połowy słupka i trzeci raz tak samo, hop, przez 2, czwarty raz tak samo, hop, przez 2
I 5. raz tak samo, czyli narzut, wbijam, narzut, wyciągam, narzut przez 2. I mam 5 razy nałożone półsłupka. Półsłupka od słupka, nie od pół. To nie są półsłupki, tylko to jest połowa słupka 5 razy. Teraz robię narzut i przeciągam przez wszystkie te nitki. Zobaczcie, hop, 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 po troszku, po troszku, po troszku. Mam narzut, ściągam tutaj i teraz robię 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3 i uwaga, łączę je dokładnie w tym miejscu, w którym robiłam te słupki, ten bąbelek nasz tutaj. Hop, narzucam, wyciągam i wyciągam, bo oczkiem ścisłym łączę. I teraz szukam kolejnego. Tu ono może się, o widzicie, tu jest kolejne oczko, bo tutaj mamy ten bąbelek, a tutaj mamy kolejne i znowu robię 3 słupki, hop, półsłupki, nie słupki, przepraszam, 2, 3 i w tym 4. oczku znowu powtarzam to samo i tutaj dookoła, tak jak sobie popatrzymy, no to takie niezłe słoneczko nam wystaje. Powinno chyba powstać ich bodajże 15? Zaraz policzymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dobrze mówię, więc robimy. Ja wiem, że to zajmuje trochę czasu. Pamiętamy, że robimy takie podkładki 3 albo 4. No i spotykamy się już tutaj na końcu, żeby zamknąć ten rząd i żeby już iść do podsumowania. Ok, jak już połączymy ostatnie tutaj oczkiem ścisłym, to możemy sobie odciąć tą włóczkę i zobaczcie, i przekładamy ją, chowając tutaj jakby w środek tutaj tej bańki, tak, tego bąbelka, o, bąbelka, boże, słowo bańka, zobaczcie, przełożyłam tutaj, mogę to jeszcze dalej zrobić, ale nie muszę, bo ona tutaj się ładnie już, dobra, jeszcze raz, zobaczcie, tu pod półsłupkami, 1, 2 i jeszcze tu kawałek dalej, mam i teraz dopiero ją sobie nawlekam i przeciągam tutaj jeszcze pod spodem, zobaczcie, hop, i ona teraz się ładnie tu powinna ułożyć, praktycznie zniknęła. Takie podkładki oczywiście robimy 3, tak jak już mówiłam wcześniej, hop, i wkładamy je do naszego kociołka, jedna na drugą i możemy ją po prostu złożyć raz na pół, drugi raz na pół i możemy po prostu włożyć już do naszego kociołka. Zobaczcie, jakie to jest. Jednocześnie to jest kociołek, a jak nam są potrzebne podkładki, to mamy podkładki. Hop, tu możemy sobie ją tak fajnie ułożyć, jakby po prostu niektóre części tej naszej mikstury tutaj bąblowały tak w górę, dlatego mamy tu takie bąbelki. Hop, hop, hop. I zobaczcie, układam i mam kociołek z miksturą, do tego oczywiście to co wcześniej, czyli cukiereczek, no i co? I jesteśmy gotowi na Halloween. Inne halloweenowe filmy, odnośniki oczywiście w opisie. Dodatkowo stworzyłam specjalną playlistę, gdzie takie halloweenowe filmy są różne, różniste, bo są i dynie, i dyniokot, i kotoduchy, no i pająk na przykład, więc co? Mam nadzieję, że dziergało się miło, no tak szybko to może niekoniecznie, ale przyjemnie, że wszystko było dobrze wytłumaczone. Oczywiście w razie problemów jakichkolwiek piszcie w komentarzach, pytajcie, jeżeli czegoś nie wiecie, bo może być tak, że ja stwierdziłam, że coś jest na tyle łatwe, że nie wytłumaczyłam tego dokładnie, a wy mieliście z tym większy problem, więc piszcie. Oprócz komentarza jestem na Instagramie oraz na Facebooku, to możecie też tam pisać. I co? Wielkie dzięki, że dziergałaś ze mną. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i naciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco, no bo jednak tutaj raz w tygodniu coś nowego się pokazuje. Staram się, aby co piątek był nowy filmik, więc co? Wielkie dzięki jeszcze raz i do następnego. No i szczęśliwego Halloween. Pa!